Szwajcaria nie prowadzi wojen, ale jest gotowa na każdą. W dzisiejszym odcinku. Jak myślicie, moi drodzy, dlaczego każdy kraj w Europie był w wojnie, a Szwajcaria nie? Say what? Idę sobie teraz przez szwajcarski las. Cisza, spokój, ptaszki śpiewają. Ten jeden z najbardziej spokojnych krajów w Europie jest jednocześnie najbardziej przygotowanym krajem na wojnę. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Bo Szwajcaria wygląda jak raj, ale gdyby tu wybuchł konflikt zbrojny, to jest to jeden z najtrudniejszych krajów do zdobycia. Wręcz nieosiągalnym. I wiecie, co jest ciekawe? Halo? Kraj, który jest najbardziej spokojny, jest też najbardziej przygotowany na wojnę. Za chwilę pokażę wam coś, o czym większość ludzi nie ma pojęcia. Właśnie dzisiaj o tym pogadamy. Moi drodzy, kiedy przyjechałem do Szwajcarii, to pomyślałem sobie, ach, Szwajcaria, piękny kraj, góry, woda, natura, cisza, spokój, wszystko działa. Dopiero później zacząłem sobie obserwować ten kraj i zauważyłem, że naprawdę tutaj jest bezpiecznie. A dlaczego? Bo ten kraj, moi drodzy, jest przygotowany na rzeczy, o których nawet się nie myśli. Na przykład w Szwajcarii jest bardzo duża ilość schronów. Jest także dużo bunkrów. Każdy mieszkaniec Szwajcarii ma się praktycznie gdzie schować. Z tego, co słyszałem, wiem, że w Alpach jest naprawdę duży bunkier. Może was kiedyś tam zabiorę. Bardzo chętnie bym tam pojechał, jeżeli będę mógł się tam dostać. Bo wiecie, co jest ciekawe, moi drodzy? Ten kraj przez ponad 200 lat był neutralny, A i tak szokuje tym, że jednocześnie przygotowywuje się na najgorsze, na najgorszy scenariusz. Moi drodzy, wyobraźcie sobie armię, która próbuje przejechać przez Alpy. To nie jest równy teren, to nie jest otwarta przestrzeń. No i znowu pytanie do was, moi drodzy widzowie, czy uważacie, że takie naturalne bariery mają dalej znaczenie, czy już nie w dzisiejszym technologicznym świecie? Wiadomo, są tam jakieś drony i tak dalej, ale musicie też wiedzieć, że w Szwajcarii, w Alpach, jakby ktoś chciał z tamtej strony atakować, to oni mają wszędzie działa, mogą wszystko od razu namierzyć i rozwalić bardzo ciężko. Z drugiej strony też są mosty, wysadzają wszystko i co? I nie ma nikt tu wstępu, są trochę bardziej przygotowani na to, naprawdę. Przykład taki most, patrzcie. O kurde, ale się buja! Pamiętacie, drodzy widzowie, ten pakunek kiedyś co niosłem w tym plecaku z AS Professional? To jest właśnie to, mój nowy sprzęt do nagrywania. Fajnie? Fajnie to wygląda? Czołem żołnierzu! Krótka historia o mnie. Ja oczywiście nie poszedłem do wojska. U mnie była taka sytuacja, że jak miałem iść do wojska, poszedłem na studia. Było obowiązkowe, dostałem papiery, że muszę się wstawić. Położyłem papierek, że jestem studentem i wojsko obowiązkowe się skończyło za pół roku i zostało tylko zawodowe, jak ktoś by chciał pójść. Ja nie chciałem, nigdy mnie to nie kręciło, nie szedłem tam, lubię sobie postrzelać z broni, czy gdzieś tam pójść na strzelnicę i tak dalej. Miałem też wiatrówkę kiedyś, strzelałem w puszki, a wy pamiętacie takie wiatróweczki? Pam pam, łamana kolba, super sprawa. No i tak to było. Śmieliśmy się kiedyś z kolegami, że jakbyśmy mieli iść na wojnę i tak dalej, to ja bym założył kask. Kolega by wziął amunicję, a drugi broni, każdy by pobiegł w innym kierunku. Taka by była wojna z nami. No i co? Mogę powiedzieć, że nigdy mnie to tak nie kręciło, innych kręci. Napiszcie w komentarzu, jak wyglądało to u was. Dajcie mi znaka. Ja się tak ogólnie na tych sprawach nie znam. Mam swoją dyscyplinę, gdzieś tam mam porządek w papierach i tak dalej. To mi wystarczy. Bronić kraju swojego na pewno bym w jakiś sposób bronił, ale za ludzi, którzy są w polityce i tak dalej, żeby za nich walczyć,
Adios, jak to mówią, nie? Amigos. Akurat nigdy nie było mi to po drodze, lubię działać. Mam dużo też znajomych wojskowych, którzy też opowiadają różne rzeczy, czy to w policji, czy gdzieś indziej. Wiem, jak to troszeczkę wygląda, no ale to nie jest moja bajka. A ja was serdecznie zapraszam do dalszego oglądania. Czy wam się spodoba, czy nie, to już sami ocenicie. No i co? I lecę dalej tworzyć. I teraz pytanie do was, drodzy widzowie. Czy to jest rozsądne podejście według was? Czy przesada? W wielu krajach jest armia zawodowa, a w Szwajcarii przez lata funkcjonował model armii obywatelskiej. Czyli wielu zwykłych ludzi przechodzi szkolenie wojskowe i w razie potrzeby może zostać zmobilizowany. To jest zupełnie inne podejście do bezpieczeństwa kraju. Jak myślicie, moi drodzy widzowie, czy to ma sens w dzisiejszych czasach, czy nie? Wiecie, bo ten kraj przez lata budował neutralność, tak? Nie brał udziału w żadnych konfliktach i budował swoją stabilność. Ale co mogę dodać? Świat się zmienia. Wiecie, konflikty pojawiały się i pojawiać będą w różnych rejonach świata. No i pytanie brzmi, czy taki model w dzisiejszych czasach, drodzy widzowie, by działał? Kurwa mać. Drodzy widzowie, chciałem zrobić fajne ujęcie i się wywaliłem. Muszę uważać, żeby nie wpaść do tego strumyka, bo popłynąłbym z prądem. Moi drodzy, pytanie do was. Czy uważacie, że Szwajcaria jest najbezpieczniejszym krajem na świecie, czy to tylko wrażenie? Przy okazji, mój drogi widzu, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to zapraszam do subskrypcji tego kanału. 85% z was nie subskrybuje, a ogląda moje materiały. Więc zapraszam was serdecznie. Ja tu pokazuję Szwajcarię moimi oczami, naturalną, bez ściemy, taką jaką jest. Zobaczcie, tutaj macie takie palenisko i następnym razem przyjdziemy tutaj na grilla. Drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, jak wy widzicie tą sytuację. Bardzo ciekawi mnie wasza opinia. A jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów o życiu w Szwajcarii, to zapraszam was do mojej playlisty Etap Zero, gdzie dowiecie się więcej, bo pokazuję Szwajcarię od podstaw. Ja na dzisiaj kończę. Widzimy się w następnym materiale. Cześć! Wiosna.